Kiedy za oknem zapada zmierzch nad szarosinym niebem, a krople deszczu miarowo uderzają o parapet, wtedy mam nieodpartą chęć odpalić sobie tę płytę zawierającą tony klimatu. Płyta ta przenosi nas w odległe czasy, a płytą tą jest Sacrilegium Wicher. Sacrilegium powstało w 1993 roku w Wejherowie. Założycielami byli Nantur Aldaron wokal oraz Sukla gitara. Są uznawani za jeden z pierwszych zespołów grających black metal w Polsce. Pierwsze demo Sleep Time wychodzi w 1994 roku i zostaje nawet wydane na rynku amerykańskim. Otrzymuje bardzo dobre recenzje. Debiut płytowy Wicher wychodzi w 1996 nakładem Pagan Records. Za perkusją usiadł Toarinus. Co ciekawe, w porównaniu z demówką, teksty zostały napisane i odśpiewane w całości po polsku, co według mnie bardzo dodaje charakteru temu albumowi. Traktują one o pogańskich bóstwach, obrzędach, naturze, wierzeniach dawnych mieszkańców naszych ziem. Muzycznie dużo tutaj się dzieje. Kawałki są dość długie, trwają między 4 a nawet do 12 minut. Dużo jest tutaj podkładów syntezatorowych, które tworzą tę pradawną atmosferę. Mamy tutaj szepty, melodeklamacje, zaś wokal Nantura jest to krzyk, którego dość trudno zrozumieć, no ale od czego mamy internet? Wiele tutaj zmian tempa, co na pewno wpływa na dynamikę i odbiór albumu. Gitary cały czas wygrywają jakieś ciekawe melodie. Tempa nie są może jakieś zawrotne, ale takie spokojno-wolne, które kreują tą dostojność albumu. I co ciekawe, nawet występuje solówka. Nie jest może ona jakaś mega spektakularna, no ale zawsze to coś w tak szorstkim black metalu. Brzmienie jest bardzo surowe i ostre, ale również ono kreuje tę atmosferę. Ono spaja się z muzyką, tworząc tak bardzo charakterystyczne i oryginalne wydawnictwo. Sacrilegium, adaptując pewne wpływy norweskiego black metalu, stworzyli nową jakość, dodając do niego etniczne wpływy naszych ziem. Wyszło to arcyciekawie, coś w stylu leśno-borowego metalu. Wicher na pewno jest albumem jedynym w swoim rodzaju oraz historycznym zapisem tego, że polskie hordy w latach 90. również grały black metal z pomysłem i na bardzo wysokim poziomie. To posłuchajmy teraz fragmentów tego jakże genialnego albumu. Na początek w Dolinie Rwących Potoków zaczyna się szeptami, jakby zapraszano nas do tego wykreowanego świata Sacrilegium. Wysoko nastrojone gitary, klawisze, to jest początek tego trwającego parędziesiąt minut misterium pogańskiego. W Rogatym Majestacie Snu to kolejna perełka, w której przy wtórze perkusji występuje wspomniana wyżej solówka. W wichrze falami ognia wyczuwamy tę norweską atmosferę, która dodatkowo została okraszona wspaniałymi klawiszami. Utwór opowiada o światowidzie, który ożył powrót swój głosząc. Jest to najdłuższy kawałek na płycie ze spektakularnym, bardzo długim intrem. Ostatni na płycie jest to majestatyczny instrumentalny szept nocy, który bardzo dobrze podsumowuje zawartość albumu. Jest takim swoistym outrem zamykającym rozdział pod tytułem Witcher. Czas na przejrzenie okładki i wkładki. Cover narysowany w tonacji niebiesko-granatowej, przedstawiający według mnie Boga Wiatru o głowie wilka. Dmie on na małe dębowe drzewko, które trzyma w dłoni, dając mu siłę do wzrostu. W tle zaś pradawny bór, może i przez niego wyhodowany. W górnym rogu biała nazwa zespołu, a w dolnym tytuł Witcher. Cała wkładka jest w tonacji czarno-białej. Na pierwszej rozkładówce po lewej stronie mamy fragment wiersza F. Fenikowskiego, który jest również częścią utworu Wicher falami ognia. Po prawej stronie jest zdjęcie Nantura Aldarona gdzieś w lesie zimą. Na kolejnej rozkładówce w takiej ramce zrobionej z drzewa mamy herby dębu oraz orła, a w środku zdjęcie chłopaków zrobione gdzieś nocą w borze i to jeszcze zimową porą.
Na kolejnej rozkładówce jest zdjęcie Skulagusa, zrobione również zimową porą gdzieś w lesie. Po prawej stronie podziękowania od zespołu dla innych zespołów, skład nagrywający płytę oraz 2 loga wydawców. Wkładkę zamyka ten sam emblemat, który jak widzicie widnieje na płycie. Jest to, nie wiem, jakby czaszka jakiegoś przedwiecznego stwora, może Cthulhu, a na płycie CD poza tym emblematem tego przedwiecznego jest logotyp Sacrilegium. Na stronie zamykającej pudełko jest taki pradawny dąb narysowany w klimacie jak na okładce. Są wymienione tytuły utworów, kto skomponował muzykę, kto jest autorem poezji, logo Pagana i Last Epitaph jako wydawców. Osobiście uważam, że Wichery jest jedną z najważniejszych polskich płyt black metalowych. Zespół poza niesamowitą muzyką, która jest wręcz magiczna, zaserwował nam również polskie teksty, które genialnie łączą się w niesamowity koncept pogański. To coś jak dla Norwegów między Burzumem a Darkthronem, czyli lepsza rekomendacja już nie jest chyba potrzebna. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!